Witajcie moi mili, przyszła prawdziwa zima, ale to nie znaczy, że będę kiblował w domu. Trzeba kręcić, próby autostradowe są bardzo ważne. No tyle śniegu, taka Audica aż wygląda jakby miała quattro, ale nie ma ośka. W zasadzie jest to taka A4 w liftbacku. Wóz ten możecie sobie kupić, został mi on udostępniony przez Autokomfort spod Szczecina, z Morzyczyna. Bardzo ładny model Audi, skonfigurowany w sam raz do śmigania sobie nim na co dzień. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się mu z bliska oraz skoczymy na szybką wycieczkę za granicę. Przed Wami Audi A5 Sportback, rocznik 2015, więc polift. Pod maską znajdziemy tutaj jednostkę 2.0 TDI. No, 150-konną, jak mówiłem, do codziennego śmigania. Tak. Kurczę, na wstępie chciałem powiedzieć, że w zasadzie tego modelu u mnie na kanale nie było, bo jest to przecież A5 Sportback, ale kurczę, byłoby to troszeczkę naciągane, bo przecież było S5 w Cabrio i S5 w Coupé. Tak jest, bo S5 jak i A5 występują w trzech wersjach nadwozia. Właśnie liftback, czy tam może raczej fastback, może tak lepiej to chyba brzmi, nie wiem. Coupé oraz Cabrio, także jest to najpraktyczniejszy rodzaj nadwozia A5, ale zobaczcie jaki to jest zgrabny samochód. A4 w takiej kupejce czterodrzwiowej. Jest to już ten typ samochodu, jakby jak powstały czterodrzwiowe kupejki, to coś takiego powiedzmy. Lakier taki grafitowo-brązowy jakby. Nie ma tutaj S-line'a, ale jeśli chodzi o koła, no to 19 cali, rozmiar opon 255×35, kawał koła. W ogóle to koło tak pasuje do tego samochodu. Jest to egzemplarz poliftowy. Z przodu w polifcie mamy zupełnie inny zderzak. Właściwie tutaj ta część jest najbardziej zmieniona. Reflektory są też inne. W przedlifcie są one po prostu prostokątne. Mniej więcej oczywiście prostokątne. Z tyłu też lampy zostały zmienione. No i polift to też inna gama silników. Przykładowo tutaj mamy 2.0 TDI 150-konne, ale o silniku później sobie porozmawiamy. A w przedlifcie były 140-konne, 170-konne. Kurczę, ładny samochodzik. Oczywiście tutaj LEDowe lampy z tyłu są. Otwieramy klapę. I bagażnik, jak się okazuje, jest całkiem spory, zdecydowanie bardziej praktyczny niż w Audi A4 w sedanie. Kombi ok, no ale kurczę, jaką tutaj mamy linię. Chociaż z drugiej strony Avant do Audi pasuje. Bagażnik jest taki całkiem spory, bardzo mi się ten samochód kojarzy z moją S7. S7 to A7, to A5, czyli rozmiar mniej. Koła zapasowego tutaj nie mamy, ale no taki zestaw naprawczy powiedzmy znajdziemy. Cholera wie, chyba że coś pod tym jest, to można tu odkręcić, nie wiem. O, już nie będziemy rozkręcać, będziecie musieli sobie to wygooglować. Bagażnik ma dość regularne kształty, różne haczyki. Tu widzę też jakaś siateczka jest w zestawie oryginalna. Możemy zamykać. Ciekawe, lakier taki grafitowy, ale z takim brokacikiem brązowym. Ładnie wygląda, coś innego. Drzwi z tyłu. Oczywiście drzwi tutaj są bez ramek, proszę Państwa. A jaki to będzie dźwięk? Bardzo ładnie, typowy dla Audi. Oczywiście tak nie możemy szybko i otwierać i zamykać drzwi, ponieważ właśnie te szyby chowają się tutaj w uszczelkę. Tutaj jest w zasadzie miękki plastik, ale nie jest on taki super miękki, jednak troszeczkę jest. Tutaj jest taki ordynus dopiero twardy, wnęka ta cała. Tu jest miękko, tutaj miękko skóra i przestrzeń pasażerska z tyłu. Zobaczcie, dzisiaj troszeczkę tak słońce daje, więc nie wiem, będą prześwietlenia, ale damy radę. Skórzana tapicerka, też ma tutaj jakieś takie urozmaicenia, pikowana po środku, ponieważ ten wóz ma z przodu wentylowane fotele nawet. Ogólnie to chyba pierwszy raz spotykam się z wentylowanymi fotelami w A5 tej generacji. Jeśli chodzi o miejsce w środku, szczerze myślałem, że będzie gorzej. Wiadomo, nie ma szału, nie jest to ani A7, ani A6, chociaż w A7 i A6 też średnio się mieszczę. Ale ogólnie, no tak na wcisk, w rozkroku, jakoś dałoby się mnie tutaj przetransportować. Główna miejsce na głowę, no nie ma no. Ale fotel jest wyregulowany pode mnie, 198 cm wzrost, no to dwumetrowiec za dwumetrowcem. Tak to tutaj po prostu jest. Jeśli chodzi o feature'y z tyłu, no tutaj po środku mamy nawiewy jakieś. O, tutaj jest nawet ciepło-zimno jak w BMW regulacja. Oczywiście elektryczne szyby, podłokietnik.
O, podłokietnik, szybciutko, proszę bardzo. Takie uchwyty na kubeczki. Taki schowek z apteczką. Przestrzeń pasażerska z przodu. Praktycznie tak jak w A4. W zasadzie to nie wiem, czy coś się różni deska rozdzielcza w A4, a w A5. Może tutaj troszeczkę jakimś nie pamiętam. Możecie napisać w komentarzu, bo tak kurczę z głowy, no to dla mnie to praktycznie identycznie wygląda. No wewnątrz widać, że mamy do czynienia z poliftem, no bo już taka kierownica nowocześniejsza. Taką kierownicę miałem mniej więcej w A6 C7. Wprawdzie nie ma tutaj S-Line'u, ale jest ona, wzór ma S-Line'owy, po prostu nie ma tutaj emblematu. No i dobra, przejdziemy do przodu. A, no i tutaj w fotelu widać takie wloty powietrza. Zasysa sobie fotel do wentylacji powietrze. Solidnie, takie jakby się miało powiedzieć jawol. Zobaczymy, czy jawol powiemy na boczek drzwiowy z przodu. Jest identycznie tak jak z tyłu. Wnęka jest po prostu twarda. Tutaj jest taki troszeczkę miękki plastik. Tutaj jest miękko. Aczkolwiek nie ma tutaj aż tak dużo gąbeczki na podłokietniku, ale nie spuchnie nam łokieć, jak będziemy jechać dłuższą trasę i go tu opiera. Fotele są elektrycznie regulowane z pamięcią. O, cyk, tutaj na lędźwia. Nie mają one wysuwanego tutaj przodu, ale, no jak mówiłem, są podgrzewane, wentylowane, ciekawa sprawa. Czujnik martwego pola, tutaj go się włącza i wyłącza, a pokazuje on się nam, o tutaj, mryga właściwie dioda i cyk. I tak tutaj mieści się prawie 2-metrowy petrolhead za kierownicą. Pozycja jest poprawna. W czapeczce, no czapeczką tutaj troszeczkę dotykam o podsufitkę, ale gdy tak ściągnąłbym, nie ściągnę, mam paskudne włosy, dzisiaj nie układałem, a jest strasznie zimno, minus 7 stopni rano nawet było. Jakby tu był szyberdach, no to mogłoby być troszeczkę ciężko. Z szyberdachem zawsze podsufitka jest troszeczkę niżej. Odpalimy sobie. O, cyk. Radyjko ściszymy. I widok z perspektywy kierowcy. Wygodnie się tutaj nawet siedzi. Spoko są te fotele. Ja ogólnie myślałem, że będzie dużo ciaśniejszy ten samochód, ale nie ma absolutnie dramatu. Wiecie, jakby ktoś miał 180 cm wzrostu, to by wszystko w zasadzie było ok. Ale ja... patrzcie, na przykład ostatnio był odcinek z moimi samochodami i pisaliście, czemu nie miałem jakiegoś małego roadstera, czy też kabrioleta typu Boxster, SLK, może jakąś Miatę MX-5. Ja po prostu do tych samochodów się nie mieszczę, do takiego SLK mi się SLK strasznie podoba, czy tam SLC chyba jest następcą, ale po prostu się nie za bardzo mieszczę do niektórych aut. Kierownica, tak jak wam pokazywałem, jest cała okrągła. No może w S-Line by miała troszeczkę większe bicepsiki, ale taka trójramienna, elegancko. Wieniec jest średniej grubości. Przyciski, o, tutaj wszystko steruje się po prostu tym ekranikiem po środku. Ekranik LCD kolorowy jest tutaj. O, w ten sposób stację tu sobie wybieramy. OK, akceptujemy. Mode. No to telefon, radio i komputer pokładowy. I sterowanie komputerem pokładowym odbywa się tutaj za pomocą tych przycisków. To jest reset i cyk. Proszę bardzo, średnie zużycie paliwa z 21 000 km 5,5 litra. To takie średnie zużycie. I co, tu jeszcze z dołu sobie możemy tak, o, lap timer odpalić. Tu chyba było aktywowane VCDS-em, w Audi to można sobie takie rzeczy robić, ale mamy temperaturę oleju. Tarcze wyraźnie są umieszczone tutaj w takich tubach. Wszędzie są wskazówki prawdziwe. Tuby są dość głębokie. Daszek na desce rozdzielczej, która jest cała tutaj miękka, jest dość długi, trochę jak w Audi A6 C6. Multimedia też chyba tutaj zostały zmienione, nie wiem jak tutaj wam zasłonić. A nie, widać wszystko. Multimediami steruje się za pomocą tego panelu. No i na przykład sobie tutaj nawigacja. Proszę, już taka dość nowoczesna jak na Audice z tych lat. Można byłoby się spodziewać, że będzie gorzej, ale nie. Tak jak w C7 A6 miałem. No, radio, media, car. No to też mamy tutaj już Audi Drive Select, czyli tryby jazdy. Ekranik po środku nie jest dotykowy, aczkolwiek wszystkim się tutaj mega prosto steruje. I co tutaj mamy? Open. O!
dwie karty SD do słuchania muzyki, SIM do słuchania muzyki. Też można chyba mapę aktualizować przez SD w tych samochodach. Jest to, jak widzę, najlepszy system multimedialny, jaki tutaj był dostępny. Tutaj jest skrót do Drive Select, czyli trybów jazdy, Start-Stop, Parktronic z przodu i z tyłu z kamerką. Nie ma jakiejś tam super HD jakości, ale jest wystarczająca. Klimatyzacja dwustrefowa, automatyczna, nic nie trzeba tutaj tłumaczyć, wszystko jest jasne. Grzane i wentylowane fotele. Oczywiście grzanie i wentylację można tutaj sobie ustawić jednocześnie. Dekor podejrzewam, że jest plastikowy. Tutaj czarny plastik, tutaj troszeczkę black piano, ten panelik, troszkę chrom, takie wszystkiego tutaj po trochu jest. Gałęcjuszek, manualna, 6-stopniowa skrzynia biegów, praca ładna, taka typowo wagowska. Skok myślę, że nie jest za długi ani za krótki, jest tak w sam raz. Uchwyty na kubki, tak, tutaj schoweczek, podłokietnik regulowany w dwóch płaszczyznach i pod podłokietnikiem, proszę tutaj, co to jest? Aha, jakaś ładowarka chyba. Otwieramy. O, z gracją, elegancko, mięciutko, jakieś książeczki, jakieś tutaj widzę, o, coś tam do nawigacji. O, cyk. Podsufitka jest jasna, fotochromy, cyk. Jest tutaj też system bezkluczykowy, także kluczyk moglibyśmy sobie tutaj wsadzić, ale nie trzeba. Zamykamy. Jak zamykamy? Gasimy. O, tutaj, żeby nie było, że was oszukuję. No już widać po obudowie, że mamy do czynienia z takim nowszym 2.0 TDI, 150 koni mechanicznych oraz 320 Nm. Audica z tym silnikiem rozpędza się do pierwszej setki jakoś w 9,4 sekundy według deklaracji producenta. Rzecz jasna, dziś tego sprawdzać nie będziemy, ponieważ no jest jak jest, pogodowo. Aha, można tutaj wspomnieć, że auto ma 4,7 metra długości i waży 1590 kg w takiej konfiguracji z napędem naprzód i manualną skrzynią biegów. Prędkość maksymalna podobno 212 km na godzinę. Zamykamy maskę i możemy przenieść się na przejście graniczne w Kołbaskowie, by tą prędkość maksymalną sprawdzić, rzecz jasna. To jesteśmy na miejscu, palimy maszynę. No, przyznam, bardzo mało ona pali. 5,5 litra mi wyszło średnie zużycie paliwa. Tak, powiedzmy do 140 km na godzinę jechałem spod Szczecina, z Kijewa tutaj na przejście graniczne w Kołbaskowie. No to będziemy ruszać, a właśnie zresetujemy zużycie paliwa. Może włączymy sobie cyfrowy prędkościomierz. Czekajcie, gdzie to było? Nie tutaj, o, tutaj. I można tutaj ustawić średnie zużycie, żeby pokazywało? Można. No i bardzo ładnie. No fajnie, że tutaj jest konfigurowalny ten komputerek pokładowy. 20 stopni temperatura. No jak dzisiaj będzie na przejściu granicznym w Kołbaskowie? Dzisiaj podobno rolnicy niemieccy protestują i blokują autostrady, zjazdy na autostrady, przejście graniczne w Kołbaskowie. Myślę, że wypada wybrać się właśnie na wycieczkę, by to sprawdzić. No i tutaj nie ma co deptać. Jest po prostu troszkę śniegu, a takiego uklepanego, takiego brudnego. No tutaj, no jest z trzeciego biegu. No panie drogi, na co dzień? Tak jak mówiłem, nie ma to być jakaś rakieta. Na co dzień wozik ekonomiczny, ładny. No i też oczywiście tutaj kontrolę. Achtung, Vorsicht, kontrolę. Trochę słońce nam będzie waliło po oczach, no ale nic, no zobaczymy. Wybaczcie, musiałem ściągnąć kamerę. Tutaj trzeba się ładnie przyszykować. Tak, Flixbus, busy, Peugeot 605, patrzcie, kurczę, nie wiem czy się uchwycił. Peugeot 605 na ukraińskiej blach, 605 ktoś sobie ciśnie, grubo szacuneczek. No i tutaj jaka A3 przed nami, FMIC naklejkę ma, jakaś wielka felga sztywna. No ciekawe, może to S3, bo RS3 to ciśniemy, myślę. Mam nadzieję, że perspektywa jest ok. Ładna, szacuneczek.
dobra. Do drugiego mostu. No 184 według prędkościomierza, ale nie pamiętam jak rozpocząłem dokładnie. No, nie jestem pewien też tej perspektywy mojej tak do końca. O nie, chyba tak, o bardziej będzie w ten sposób. No już widziałem, rolnicy tam na moście byli. Tu też są. Ciekawe jak będzie ze zjazdami, proszę Państwa. Ciekawe jak będzie ze zjazdami. Co, widzimy się za chwilkę, czy nie? Szósteczkę. Zbadamy sobie prędkości obrotowe może. Jak na razie 9,3 litra. Średnie zużycie paliwa przy ciśnięciu. W ogóle w trybie Efficiency lecimy. Tryb Dynamic odpalamy. Panie drogi. To 160 km na godzinę będzie 2812, 140 albo 130. 130 taka normalna podróżna prędkość. Muszę przyznać, całkiem fajne wyciszenie. Spodziewałem się też gorszego wyciszenia, ze względu na to, iż jest to segment niższy wóz od A7, S7, no i szyby ma tutaj bez ramek, ale nie, te uszczelki ładnie tutaj szyba dociąga tak jakby podczas zamykania drzwi. 130 to jest 2280 obrotów i stóweczkę zrobimy, to będzie 1767. No i okej, co? No, widzimy się chyba tutaj za chwilkę, bo troszeczkę jest ruch. Właściwie to nie wiem, czy nam się uda tutaj 100-200 tak sprawdzić. Wiecie, tutaj 212 wpisane. Trzeba być wyrozumiałym, że 200 no to już taka niezła prędkość jak na ten samochód. No i tutaj pod górę jeszcze jest. No i dzisiaj tak z wiaterkiem lecimy. Takie 46 sekund, ale tutaj pod górę 1,5% była średnia, tak można to policzyć. Tak wyliczył mi Racebox. Tu chwilę odpuszczamy, bo kurczę, ciężarówki blisko siebie. Ciekawe, czy na Szmyln w ogóle zjedziemy, żebym się zaraz ze stresu nie spocił, bo tu zjadę sobie na zjeździe, a niemiaszki podejdą i petrola w nerę. Odcinek specjalny, no zawalony. No póki co średnie zużycie paliwa 9 litrów równo. No nie wiem, czy tu się napędzimy, proszę Państwa. I superbiarz tutaj ciśnie. Superbiarz ciśnie. Może pojedziemy do następnego zjazdu, co? Tutaj fajnie byłoby się bujnąć z góry, no ale może nie być to takie proste i oczywiste. O, ale super tutaj ciśnie ostro. Aż mu jakaś osłona z dołu odchodzi. Dobra. Widzę, że musimy jechać dalej, bo tutaj już Szmyln jest zablokowany chyba wjazd na autostradę. No to nic. Dzisiaj ciekawa ta próba autostradowa. Ciekawa. 208 było. Zobaczymy, czy nam się uda VMAX rozwinąć. No, próbujemy.
superbiarz tutaj ciśnie za mną. Dobra, 212 km na godzinę i pod górę. No i będzie chyba ciężko już się bardziej rozbujać. Tak mi się coś wydaje. No jest tej duże koło. Wiecie, deklaracje producenta też są podawane na najmniejszych kołach, jakie są w tym samochodzie. I te 212. No to już taka ładna prędkość. 255 oponki, proszę Państwa. 255. No i dobra, zjeżdżamy na trzecim zjeździe za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szwed. Ale w drugą stronę raczej już nie będę próbował. Będę tutaj próbował jakoś wrócić ogólnie. Mam nadzieję, że nic tutaj nie będzie poblokowane. Cholera wie. No dobra, jeszcze zrobimy sobie taki szybki soundcheck, ale wiecie, to jest 2.0 TDI. Także... O. Normalny dźwięk silnika. Nawet fajnie ten samochód się odpycha. Tak wystarczająco po prostu. No już w drugą stronę też będzie pod wiatr. Prowadzenie generalnie też takie A4-kowate dość. Nawet nie wiem, tutaj zawieszenie to jest identyczne, ale nie jestem pewien, czy po prostu sprężyny i amortyzatory są takie same w A5 i A4 B8. Jest to fajny daily do śmigania na co dzień. Takie pocieszne. No dobra, wjadę tutaj na autostradę, ale no zobaczymy, czy coś tutaj jeszcze ugramy. A few moments later. No dobra, może tutaj jeszcze na tym fragmencie coś się uda wykrzesać. Widzicie, pod wiatra takie 213 km na godzinę teraz było i z powrotem pod górkę. I dobra, myślę, że w tym odcinku byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autostradowa Wam się niesamowicie podobały. Ciekawe, czy też na powrocie nie zwróciłem uwagi, czy granica jest blokowana, czy też nie, przez ciągniki. No nic, to się okaże. Do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.